Witajcie w drugim odcinku z Wuhan. Kontynuujemy naszą podróż po tym fascynującym mieście, które kryje w sobie znacznie więcej niż tylko historię pandemii. Tym razem zagłębimy się w jego kulturę, odwiedzając kolejne wyjątkowe miejsca i odkrywając życie codzienne mieszkańców. Zajrzymy do świątyni Żółtego Żurawia, przespacerujemy się brzegiem rzeki Jangtzy i spróbujemy lokalnych przysmaków. Zapraszam Was na dalsze odkrywanie serca Chin. Siemanko, pozdrawiam z Wuhan, czyli z miasta, gdzie się wszystko zaczęło, a co? Dobrze wiecie co. Jest po prostu miazga. Wychodzimy teraz z windy, nie ma jak wyjść, bo robot wjeżdża do środka. Wczoraj było to samo. Stoimy przed windą, a tu z windy cyk, robot sobie wyjeżdża do kogoś do pokoju. Zaraz zjeżdżamy w dół, on znowu wjeżdża do nas, 2 piętra do góry, znowu do kogoś. Inny świat, tak inny powiem. Miałem wam pokazać ostatni hotel, w którym się zatrzymałem. W ostatnim odcinku zapomniałem. Nazywa się Dorset Wuhan. I tutaj od razu zaczyna się główny deptak. Mega dobra lokalizacja. 150 zł za noc płaciliśmy. Pokażę wam teraz, co można sobie za przekąski kupić w lokalnym sklepie w Chinach. Patrzcie, to wchodzicie sobie do sklepu, nie? I macie na przykład tutaj piękne kurze nóżki. Nie wiem, z serem w środku czy coś. Tutaj macie na przykład raciczkę świńską, jakbyście sobie chcieli poogryzać. Idziecie dalej, idziecie. Cyk. Kurza łapka. Nie wiem, dla jakichś smakoszy, jak lubią sobie zjeść. No powiem wam, że jest parę takich ciekawych specjałów. Na przykład rybkę sobie przekąsić taką. Jest parę ciekawych rzeczy. O, tutaj macie, jak się nie lubicie z przyprawami, tutaj możecie po prostu gotowaną nóżkę sobie pogryzać. Albo po prostu bierzecie do kieszeni rybę. Taki batonik. No i dobra, zaczynamy zwiedzanko od Yellow Crane Tower, czyli od wieży, która to jest główną atrakcją tego miasta w ogóle. Wieża, która została zbudowana w 221 roku. Oczywiście była wiele razy niszczona, odbudowywana. I zaraz wam pokażemy, jak to pięknie wygląda. Sorry, mój błąd. W 223 roku, nie pierwszym. Pomyłka o 2 lata. Bilety wstępu tutaj kosztują 70 czy jakieś 35-40 zł. No i przed Państwem ta wieża. Musicie wiedzieć o tym tak. 223 rok. Pierwszy raz tutaj powstała jakaś wieża. Była to tak bardziej jako wieża strażnicza podobno. Była bardziej wieżyczka. Tak jak wygląda teraz, to jest od 1985 roku. Ponieważ przez wiele lat, przez prawie 1800 lat te wieże były cały czas niszczone, stawiana nowa. Ostatnia forma w ogóle spłonęła całkiem. I po prostu chcieli odwzorować coś podobnego z tego, co mieli jakieś rysunki, jakieś notatki na temat tego, jak ona wyglądała. No i dzisiaj wygląda właśnie tak. No i jak wam się to podoba? Powiem wam, że właśnie mi z takimi właśnie budowlami się zawsze kojarzyły Chiny. Jak sobie pomyślałem o Chinach, o tych, wiecie, wszystkich filmach chińskich, to właśnie takie coś. Fajnie zobaczyć na żywo. Czadowo to wygląda. Serio robi mega wrażenie. A w ogóle wam nie powiedziałem, to się nazywa świątynia Żurawia. Właśnie widzę, że tutaj 2 żurawie stoją. Świątynia Żółtego Żurawia w Wuhan to jedno z najsłynniejszych miejsc kultu i symbol miasta sięgające korzeniami aż III wieku.
Położona na wzgórzu nad rzeką Jangtzy, świątynia oferuje przepiękne widoki na miasto i jego okolice. Wielokrotnie odbudowywana po zniszczeniach, obecna konstrukcja zachwyca swoją architekturą i detalami nawiązującymi do dawnych czasów. Świątynia przyciąga zarówno pielgrzymów, jak i turystów, będąc miejscem refleksji i podziwu dla chińskiej kultury. Nie wiem, ilu z Was wie, ilu nie, ale moim marzeniem zawsze było pojechać do klasztoru Shaolin w Chinach właśnie, trenować. I jest to do zrobienia. Jest. Bo się dowiadywałem nawet. No ale niestety na razie nie mam na to czasu. Ale kiedyś pojadę i Wam pokażę, jak to wygląda. O ile będzie można. Ale myślę, że tak. Teraz już się czasy zmieniły. Kiedyś nie można było podobno, a teraz już dość sporo filmików nawet na necie widać, jak tam trenują. I podobno teraz już troszkę jest to, wiecie, większa komera. Kiedyś mogli tylko Chińczycy tam trenować, a to już, teraz już się pozmieniało. Jeśli będziecie chcieli poruszać po Chinach coś takiego jak Uber, się nazywa tutaj Didi, powiem Wam, że taksówki są naprawdę bardzo tanie. Przedtem mieliśmy, nie wiem, ponad 20 minut, zapłaciliśmy 10 zł na przykład. Teraz pokazuje nam to samo, że bardzo tanio zapłacimy. W ogóle idziemy teraz na Huahan Seafood Wholesale. Czyli to jest ten market bardzo znany, to targ w sumie. To jest ten targ ze zwierzętami, który zasłynął w 2019 roku, gdzie 117 przypadków znaleźli tam ludzi z COVID-em i od tego zaczęła się właśnie pandemia. Idziemy tam zobaczyć. Dobra, dochodzimy już do miejsca, gdzie znajdował się ten targ. Żebyście wiedzieli o tym, że ten targ oczywiście został zamknięty od razu na początku stycznia 2020 roku. W listopadzie 2019 zaczęły się pierwsze przypadki tutaj. Wszystkie niby właśnie wzięły się z tego targu. Ale na zdrowy rozsądek myśląc, po takim czasie jak już, skoro wszyscy wiedzą, że to jest niemożliwe, żeby po prostu taka pandemia stała się od, nie wiem, chyba to była dziewczyna, która zjadła zupę z nietoperzem. No umówmy się, wierzy ktoś to jeszcze? Ja nie, ale jak oni sobie to mądrze wymyślili, zaraz Wam powiem. No i dobra, znajdujemy się w miejscu, które tak naprawdę kiedyś zostało ogłoszone jako epicentrum pandemii, epicentrum COVID. Huahan targ, nazywa się dokładnie Mokry Targ, czy Mokry Market, bo tak został nazwany. Właśnie od stycznia 2020 roku, kiedy go zamknęli, cały świat usłyszał o tym, co się tu działo. 2/3 osób z tych, które zostały przetestowane i u których wykryli COVID, miało wspólnego coś z tym targiem. Na tym targu można było podobno kupić wiele różnych rzeczy do jedzenia, na przykład takich dziwnych zwierząt. Jak wiecie, w Chinach jedzą wszystko praktycznie. To nawet nie ma co ukrywać. Czytałem, że tu można było kupić właśnie nietoperze, można było sobie zupę z nietoperzem zjeść, można było kupić jakieś fretki, jakieś jeżozwierzę, no naprawdę przeróżne zwierzęta i po prostu je zjeść. No i pomyślcie sobie taką jedną sprawę. Ktoś wiedział dokładnie o tym, że się dzieje takie coś, ktoś wiedział, że właśnie nietoperze są nośnikami koronawirusów i tak dalej i sobie to tak rozkminił, że w sumie czemu by tutaj nie zacząć tej pandemii, skoro tutaj takie rzeczy się dzieją na tym targu. To będzie bardzo dobra podkładka do tego, co właśnie chcą zrobić i żeby to właśnie tu wypuchła ta pandemia, żeby spadło to wszystko na kość, to sobie zjadł zupę z nietoperzem. I wymyślił to genialnie, bo ludzie przez długi okres w to po prostu wierzyli. Później na szczęście przestali w to wierzyć. Wiedzieli, że to jest chyba niemożliwe, żeby takie coś się stało. No i miejsce jest zamknięte aż do teraz. Tutaj dokładnie za tym to było. Wszystko w środku pozamykane. To jest w ogóle napisane, że to jest przeniesione w inne miejsce. Tutaj z drugiej strony tak samo postawiony mur. Totalnie zamknięto. Oni wtedy, jak tutaj wybuchła pandemia,
nie wiem, przeprowadzali tu badania, wiecie, odkażali to i tak dalej, żeby to się nie rozprzestrzeniało, wszystkim ludziom kazali zamknąć tu biznesy. No i teraz do tego dnia jest jak jest. Prawie 5 lat, a w sumie teraz mamy listopad już, czyli dokładnie mija 5 lat, odkąd wybuchł koronawirus, COVID-19. Wiecie, co jest kolejną rzeczą, która mnie tutaj zaskoczyła mocno w Wuhan, a znaczy może nawet nie w Wuhan. Ogólnie mnie zaskoczyła, jak wpisuje się gdzieś w Wuhan po prostu w internecie. Jeśli byście chcieli poszukać jakichś informacji, całkiem normalnych informacji na temat tego ogromnego miasta, jednego z największych w Chinach, gdzie żyje 14 milionów ludzi, nie znajdziecie nic innego poza tym, że właśnie tutaj wszystko się zaczęło. Tu się zaczął koronawirus. Tutaj się wszystkie informacje na internecie są zalane tylko jedną informacją i powiem Wam, że naprawdę było bardzo ciężko odkopać jakiekolwiek inne rzeczy. Na przykład, wiecie, co fajnego tu zobaczyć, w ogóle ile ludzi tutaj w tym mieście żyje i tak dalej, i tak dalej. Powiem Wam, że to miasto będzie naznaczone na pewno przez bardzo, bardzo wiele lat tym, co się tu wydarzyło, tym, co się tu zaczęło, bo wydarzyło to się na całym świecie. W ogóle poczytałem jeszcze teraz troszkę na temat tego, jak na przykład ktoś zjadł zupę z nietoperzem, bo to są dania, które ludzie jedzą na świecie. I w Tajlandii w 2022 pewna youtuberka, która testuje różne rzeczy, stwierdziła, że sobie zje zupę z nietoperzem. Oczywiście się nic nie stało, no i nic więcej się nie stało. Kolejnej pandemii nie było przez nią, że zjadła sobie tą zupę, no bo oczywiście to była ściema wszystko, że jakaś zupa mogła wywołać pandemię. Ale podobno groziło jej za to 5 lat więzienia. Za to w ogóle, że takie coś zrobiła. Z tego co widziałem, to gdzieś tam po prostu oficjalnie musiała przepraszać i tak dalej, że nie chciała tego zrobić, że te nietoperze gdzieś zakupiła przy granicy z Laosem, że nie wiedziała, że to jest coś takiego poważnego i tak dalej, ale pomysł? Głupi. Wróciliśmy już w okolicy naszego hotelu, czyli do centrum. Będziemy jeszcze pochodzić tutaj trochę, zobaczyć, co się dzieje. Tutaj później będą targ rozkładać. Także dzisiaj mam zamiar też coś dobrego tutaj jeszcze popróbować, albo niekoniecznie dobrego, zobaczymy. Ale właśnie Wuhan też słynie ze street foodu. Jeśli ktoś myśli, że jedzenie chińskie jest w Chinach takie same, jak na przykład jecie sobie w Chińczyku, nie wiem, w Polsce, nie wiem, w Anglii lub gdziekolwiek indziej, nie, wcale tak nie smakuje. Ja na przykład chińskiego w Chinach za bardzo nie lubię. Po prostu mi nie smakuje. A jak chodziłem do Chińczyka w Anglii, to był przepyszny. Tylko problem jest taki, że właśnie, znaczy nie problem, różnica jest taka, że Chińczyk w Anglii to po prostu są ludzie z Hongkongu, nie typowo z Chin. A w Hongkongu jest trochę inna kuchnia niż typowo tutaj w Chinach. I pamiętam jak dzisiaj, jak wszedłem do jednego Chińczyka, do takeawaya i zapytałem się pana, czy jest, z jakiej części Chin jest, to on powiedział, że on nie jest z Chin, że on jest z Hongkongu. Że dla nich to jest duża różnica. Oni nie powiedzą, że są z Chin. Znaczy nie wiem jak jest teraz, to było wiecie, parę lat temu. Ale dla nich, oni się nie uważali za Chińczyków, że oni się uważali, że są z Hongkongu. Dla tych, którzy nie wiedzą, mogą niektórzy nie wiedzieć po prostu. Hongkong był kolonizowany przez Brytyjczyków, była to kolonia brytyjska i ileś lat temu podpisali traktat właśnie z Chinami, że w 2030 albo 40, nie pamiętam teraz dokładnie, po prostu Hongkong będzie przekazany Chinami. Teraz Hongkong to jest państwo miasto. Tak samo jak na przykład jest obok Makao. Makao, czyli tak naprawdę Las Vegas Azji. Miasto, które żyje po prostu z kasyn. Ale Hongkong nie uważa, że jest częścią Chin. No ale w końcu i tak na tym porozumieniu jest to, że prędzej czy później Chiny i tak wciągną Hongkong do siebie. No i Hongkong i Makao uważają się za osobne państwa. Państwa miasta dokładnie. Ale
nie są uznawane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, czyli one nie zaliczają się tak jakby do osobnych krajów, one się zaliczają do ONZ+, czyli do takich dodatkowych, które nie są uznawane lub są uznawane częściowo przez jakieś tam kraje na świecie. Co tu się dzieje? Ojojoj. O, znowu się tutaj odwala jakiś TikTok. Ale powiem wam tak, z tego co wiem, to w Polsce się już całkiem dobrze zarabia na TikToku, na live'ach. To oni tutaj w Chinach to już w ogóle muszą kasę taką czepać na tym, że po prostu szok. Bardzo pozytywnie mnie to miasto zaskoczyło. Podkreślam jeszcze raz, mieszkać bym tu nie mógł. Ale ogólnie jest fajne, żeby odwiedzić. Jak ktoś będzie podróżował po Chinach, to myślę, że Wuhan jest spoko miejscem, żeby odwiedzić. Nóżki, raciczki. O kurde, co to jest? Nawet nie chcę myśleć, co to jest. Kacze dzioby. Hello. Jestem czasem przerażony, jak ja patrzę na to, co oni tu jedzą. Ale będzie challenge. Będziemy nagrywać odcinek, gdzie właśnie będę próbował takich różnych rzeczy tutaj w Chinach. Ala zobaczyła, Ala powiedziała, że ciekawe, ile wytrzymam. I sam się zastanawiam. Także zobaczycie jeden taki dość ciekawy odcinek stąd, jak próbuję tych wszystkich rzeczy. Sam nie wiem, czy dam radę. Nie wiem, mnie ogólnie kurze łapki brzydzą okropnie. Ja wiem, że to się je, bo to ma żelatyny i tak dalej. I to podoba bardzo dużo żelatyny, ale jakoś mnie to okropnie brzydzi. A gdzie dopiero raciczka jeszcze? Albo dzióbek kaczy. Oj, ale się... Hello. Ale smród, szok. Ośmiorniczki lubię bardzo. Oj, tam tak śmierdziało, że się wytrzymać nie dało normalnie, że naciągnęło. Dobra, nic, muszę tu później Ale wziąć. Niech się ściemni. Pewnie więcej rzeczy będzie rozłożone jeszcze. Coś sobie jeszcze zjemy, zanim stąd będziemy wyjeżdżać. Dopiero o 10:30 mamy pociąg. Także jeszcze z 2 miejsca chcemy zobaczyć Wuhan. W ogóle musicie wiedzieć, że tutaj jest trzecia, największa, najdłuższa w sumie rzeka, najdłuższa, największa na świecie. I właśnie tu przez Wuhan przepływa. Mieliśmy sobie zrobić rejs tą rzeką, ale nigdzie nie mogłem znaleźć, gdzie odpływają takie statki. Także niestety, no nie udało się to. A było to w planach, ale cóż, nie każdy plan się udaje. Rzeka Jangtzy, bo o niej mowa, jest najdłuższą rzeką w Azji i trzecią najdłuższą na świecie. Przepływa przez Chiny na długości ponad 6300 km, przecinając różnorodne krajobrazy, od górskich terenów po rozległe równiny. Jangtzy odgrywa ogromną rolę gospodarczą i kulturową, dostarczając wodę, energię oraz stanowiąc ważny szlak transportowy. Wzdłuż jej brzegów znajdują się liczne zabytki, rezerwaty przyrody oraz słynna Zapora Trzech Przełomów, największa elektrownia wodna na świecie. Patrzcie, co tu mają. Kto z was by dał radę to zjeść? Następny as. No tak. Chiny przed nami pod względem technologii są na pewno wiele lat do przodu. Ale ja ich nie rozumiem. Ja się zastanawiam czasem jak i po co. No, czekaliśmy troszkę czasu. Idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. O, patrzcie, żółw. Żółw i żaby.
无数人诚诚的冷冽，天天排队。 Naprawdę parę rzeczy mnie zaskoczyło. Żaba nie, no bo żabę się jadło. Hello. O, tutaj te są nóżki. Oni te nóżki to uwielbiają po prostu. Dawno nie miałam tak, że mi było aż tak niedobrze. No. To jest największy minus Chin, że po prostu pod względem jedzenia to, no nie wiem, ciężko by to było. Hello. Kolejne żółwie były. Co byś wolała? Nóżki kurze? Raciczkę? Czy co jeszcze było okropnego? Ale już KFC. Zdecydowanie. W Wietnamie jak byłem, to jadłem żółwia, wiewiórkę, węża. Jak się nazywa to jajko z zarodkiem kaczym? Przyjechaliśmy teraz do miejsca, gdzie sprzedają baluty. O, baluty dokładnie, to widzicie na ziemi. Niestety się tak dzieje w niektórych miejscach, że coś się zje, to się zrzuca na ziemię. Powiem wam, że jestem przerażony tym, że ja to muszę zjeść. O fuj, wylewa się to. Ale to jest w niektórych krajach to jest przysmak i oczywiście po tym wiecie co się dzieje? I też jak próbowałem tego, sobie myślałem, fuj, okropne, a było spoko. Jestem naprawdę zachwycony tym miastem, jak to wygląda wieczorem. Te budynki są tak pięknie podświetlone wszystkie. Idziemy teraz nad rzekę właśnie, nad Yangtze. Zobaczcie jak druga strona wygląda. Kurczę, jakieś wystawy są kwiatów, jakieś ogrody porobione piękne. Szkoda, że to w dzień nie przyjechaliśmy, popatrzeć sobie. Myślałem, że takie coś to zobaczymy dopiero w Shenzhen, a tu widzę, że już to miasto zaskakuje pod tym względem. Z jednej strony i z drugiej strony rzeki Yangtze. Powiem wam, że jak byłem parę lat temu w Hongkongu i tam się poszło właśnie nad rzekę oglądać pokaz właśnie tego, jak świecą wszystkie budynki. I wtedy to było takie wow, a powiem wam, że tutaj to jak one wszystkie nagle w tym samym momencie zmieniają kolory i tak dalej, to teraz sobie nie wyobrażam, że coś tam musi dziać, bo na pewno tam się niesamowicie pozmieniało jeszcze. Przed chwilą właśnie ale pokazałem, że ludzkie oko zupełnie widzi inaczej te kolory, które się wyświetlają, niż kamera. To one tak fajnie przechodzą, teraz tak falują. Tak w ogóle nie widać na tym filmie. No, my się zbieramy, jedziemy do hotelu, troszkę się ogarnąć. Jeszcze jest tam okazja. No i później na dworzec kolejowy. No, patrzcie jak sobie tańczą w parku. Rano też tak było, jak byliśmy na kawie o 7. Niektóre grupy tańczyły, niektóre tai chi robili. Patrzcie typa. Co chwilę jeździ taki robot. Czeka na windę, jakby nigdy nic. O, co znaczy na 8 akurat jedzie. Później na 13.
Wczoraj właśnie siedzimy w windzie, a on cyksa nagle wjeżdża i jedzie na 13. Zastanawiam się, co on wozi właśnie. No dobra, pomogę mu. Wezmę mu windę. Patrzcie, chyba przyjechała winda. Cyk do środka. Zawrotka w środku. I sobie jedzie do góry. Furka policyjna. Nie ma żartów. Nikt nie ucieknie. A nas czeka 7-godzinna przeprawa do kolejnego miasta. Jesteśmy na dworcu i to nie na tym głównym Wuhan, tylko jesteśmy na Wuhang dokładnie. W sumie nie wiem, który to jest główny, czy ten drugi. No ale ten też jest dość spory. W sumie się nie ma co dziwić, jak tu tyle milionów ludzi żyje, to tu muszą być duże dworce. Nasz pociąg 22:27. No i mamy osobne kabiny. Czy kuszetki. A ma z boku, ja mam to. 4:45. Pani chodziła po pociągu i wszystkich budziła. Trzeba wstawać, dojeżdżamy. Podróż minęła naprawdę świetnie. Dzisiaj mamy jedną noc w hotelu, tutaj jutro znowu jedziemy pociągiem całą noc, tylko jutro jeszcze dłużej. Bo dzisiaj mieliśmy 7 godzin, jutro mamy ponad 10. Nie jutro, pojutrze. I dobra. Przyszliśmy tutaj w nocy do hotelu. Siedzimy już tutaj z 1,5 godziny. I mówię, a dobra, spróbuję, może nam dadzą pokój. Idę do pani, mówię, że czy nam pokój da już, bo nam się nie chce tutaj siedzieć, bo zimno jest w ogóle. Ona mówi, ale nie masz rezerwacji. Ja mówię, nie no, mam na 100%, na booking robiłem, mam. Gadam z nią, gadam. Ona mówi, nie masz. Ja mówię, to mam. Nie masz, mam. Pokazuję jej rezerwację, ona mówi, ale to nie ten hotel, idźcie tam dalej. Dobre. No, i tu jest w końcu nasz hotel. Coś mi tak po wejściu nie pasowało, ale mówię, ciemno jest, może inaczej wygląda. Jesteśmy przeasy. No, dobra, nic. Tam się lepiej siedziało. To było super. Dobra, nic, kończymy ten odcinek. Trzymajcie się, zapraszamy na kolejny z pięknych gór Awatara. Gór, gdzie kręcili właśnie ten film. Jesteśmy w miejscu, w którym marzyłem, żeby zawsze przyjechać. Także pamiętajcie dobrze, zostawić subskrypcję, lajka, komentarz i dzwonek, żeby żadne powiadomienie was nie ominęło o nowym filmie. Pozdrawiam.